Zanim zaczniemy poważny temat, o którym będziemy mówić w bardzo poważny sposób, to ja powiem, że mam fotel. O, mogę się bujać. Ale mam go dlatego, że sobie przyniosłem z pracy, bo pracuję w domu i siedzę w domu. Dało się. Więc też siedźcie w domu. Myślałem, że się nie będzie dało, ale się da. Tylko się bardzo spociłem, jak musiałem na 3. piętro go wnosić. No, a tak w ogóle to już zaczynamy. To dzień dobry, drogie światusy. Dzisiaj będziemy mówić o tym, już na poważnie całkiem, jak to wracamy do świadków. Ponieważ przejrzeliśmy na oczy, zrozumieliśmy wszystko, co złego zrobiliśmy. I ten odcinek będzie taką formą przeprosin, na które musimy się jednak zdobyć, bo musimy przyznać się do wielu błędów i do wielu kłamstw. Do tego, jak próbowaliśmy wami manipulować, zatajając pewne informacje. Bardzo nam przykro. Po prostu zacznijmy i miejmy już to za sobą. A też tak nie płacz, no. Widzisz, że nam wybaczą. Dwa lata temu, 1 kwietnia, opublikowałam wpis, w którym napisałam, że chcę odejść od świadków i wszyscy myśleli, że to był żart. No ale wtedy akurat to było na poważnie. Tak. No i cóż, myśleliśmy, że będzie nam lepiej bez organizacji, bez zboru, bez ochrony Jehowy. Chociaż baliśmy się tego, co to będzie wtedy. I Sara ten wpis opublikowała i ludzie zarzucali jej, że to jest prima aprilis i że to są kłamstwa, że ktoś sobie wymyślił to i że sobie jaja robimy z ludzi. Że się nie świadkowie, tylko ludzie, bo ten wpis stał się popularny na jej blogu. No ale no akurat wtedy byliśmy poważni. I dzisiaj akurat mijają 2 lata od tego wydarzenia. Również mamy 1 kwietnia i chcieliśmy po prostu opowiedzieć. Tak, bo wiecie, potrzebowaliśmy tyle czasu, żeby zrozumieć, że to nie jest wina organizacji, że ludzie popełniają błędy, że są złe jakieś wytyczne odnośnie krzywdzenia dzieci, że to nie jest wina organizacji, to jest wina ludzi, którzy robią błędy, a my niesłusznie winiliśmy za to organizację. Tak, bo organizacja, jak to się powtarza często w zborze, że organizacja jest święta, to ludzie są niedoskonali, to ludzie są grzeszni i oni popełniają błędy, ale sama organizacja Świadków Jehowy jest święta, bo ona należy do świętego Boga. I my troszkę patrzyliśmy na to w zły sposób, ponieważ uważaliśmy, że to że przez to, że tam są niedoskonali ludzie, to również jakby ta organizacja w jakiś sposób jest niedoskonała, no i się myli. Ale patrzyliśmy właśnie w sposób ludzki, a nie po Bożemu. Oczekiwaliśmy, że w jakiś sposób zmienią swoje zasady, tak jak to można zmienić w innych ludzkich organizacjach, ale przecież to nie jest ludzka organizacja, tylko organizacja Jehowy, więc oni nie mogą pewnych rzeczy zmienić, no. No tak. I no przykro się przyznać do tego, że po prostu się pomyliliśmy. Nie powinniśmy w taki sposób wychodzić przed wytyczne Jehowy i jakby oczekiwać czegoś więcej niż na co zasłużyliśmy. Dlatego tutaj się przyznajemy do błędu. Po prostu powinniśmy siedzieć cicho i czekać na to, aż Jehowa i przez swoją organizację za pomocą niewolnika wiernego i roztropnego, czyli przez swój kanał łączności z ludźmi na ziemi, czyli 8 duchowo usposobionych, wykwalifikowanych braci, którzy całą organizacją zarządzają, żeby do nas przemawiał. I my po prostu odważyliśmy się po prostu samodzielnie myśleć. Nie powinniśmy tego robić. Powinniśmy zdać się na to, co otrzymujemy od Jehowy. I to była pułapka, którą po prostu wpadliśmy. I tak, i na początku jak odeszliśmy, to troszkę się tą wolnością, tak? Tak, no to... Wolnością, ale to była troszkę. Fałszywa wolność. Nawet brodę zapuściłeś. Przecież ty nie musiał zgolić ją teraz. A o tym jeszcze nie pomyślałem. Ale myśleliśmy, że będziemy szczęśliwsi, że wreszcie ja się poczułam jako kobieta taka niezależna i doceniona, ale to nie było prawdziwe docenienie. To wszystko było tak kruche i dopiero teraz to wiem, że jedynie w zborze, gdzie mogę podlegać Edwinowi i on mi mówi, co mam
jak mam go słuchać w A ogóle, to akurat mi się podoba z tego powrotu, no tak, ale... że wreszcie będzie tak, jak powinno być. Tak jak Bóg zamierzył, że kobieta będzie podporządkowana mężczyźnie. No. I teraz sama rozumie, że to jest dobra zasada, że powinnaś być mi posłuszna we tak, wiesz, ja wszystkim. zaczęłam chodzić tu na terapię, tutaj się jakoś emancypować, ale to nie było dobre, to nie dało mi poczucia prawdziwego szczęścia. I widzicie, tak z perspektywy czasu, jak o tym mówimy, to po prostu widzimy różnicę. Wydawało nam się po prostu wiele rzeczy, jednak czujemy pustkę, ponieważ nie możemy się spełniać, nie możemy się realizować przez pomaganie drugim. Na przykład, kiedy byliśmy w zborze, to mogliśmy, przepraszam, mi się głos troszkę załamuje, bo to, co mówię, to jest takie bardzo głębokie, emocjonalne. Będąc w zborze, mogliśmy pomagać ludziom w taki sposób, że głosiliśmy i przez to, że ich odwiedzaliśmy w domach, to mogliśmy pomóc im zostać świadkami Jehowy. Bo jak odwiedzaliśmy, to było naszym głównym celem, żeby oni też zostali świadkami, żeby mogli razem z nami wysławiać Jehowę, jedynego prawdziwego Boga, i żeby też mogli zostać świadkami. I po czasie zaczęliśmy rozumieć, że to jest prawdziwa pomoc, którą można zaoferować ludziom. Też się zachłysnęliśmy tutaj na jakieś fundacje, wpłacaliśmy pieniądze, tu jakoś inaczej ludziom pomagaliśmy, ale to jest tylko pomoc doraźna, jedyna prawdziwa pomoc. W jaki sposób możesz ludziom uratować życie i nie mieć ich krwi na rękach, to jest właśnie w ten sposób, ogłaszając im Tak. dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Ogłaszając dobrą nowinę, i też sprawiedliwe wyroki Boże, ponieważ ludzie muszą zostać ukarani za to, w jaki sposób postępują, jak żyją. Są ludzie na świecie, i teraz to dopiero zobaczyliśmy, bo jak byliśmy w zborze, to nas przed tym przestrzegano, a teraz naprawdę zobaczyliśmy, że oni są źli. Wszyscy jesteście źli. Postępujecie niegodziwie i to jest obrzydliwością dla Jehowy. I ten los powinien was spotkać jak najszybciej. No i widzimy, obserwując to, co się teraz Znaczy dzieje. los, Armagedon i śmierć. No, tak. I właśnie to, co właśnie mówisz, Tak, to, co się teraz dzieje w związku z różnymi chorobami i są trzęsienia ziemi i wojny. I to na taką skalę, jaką jeszcze nigdy nie było. I to mnie tak uderzyło, że faktycznie to już jest zaraz i być może my nawet się już nie uratujemy, mimo tego, że teraz chcemy chociaż wrócić. spróbujemy, To może nie ma dla nas szans, bo bardzo grzeszyliśmy przeciwko Duchowi Świętemu i przeciwko całej organizacji, ale być może chociaż nasze dzieci dzięki temu zostaną w jakiś sposób wybawione z Armagedonu. Bo tak jak ktoś nam napisał, że nas powinna tak naprawdę spotkać jeszcze gorsza śmierć niż was, bo my znaliśmy tą prawdę, a jednak odrzuciliśmy to świadomie. i prawdopodobnie tak będzie, bo nie wiem, co byśmy teraz musieli zrobić, żeby nas przyjęli z powrotem, żeby nam Jehowa wybaczył. Znaczy, najgorsze to było, jak ten komentarz się pojawił, że Jehowa powinien nas wypatroszyć za to, żeby wszyscy widzieli, jako przykład dla innych, żeby nas spotkała bardzo bolesna śmierć. I naprawdę musimy znowu się przyznać, że to jest bardzo strzęświące i strach przez nas Ja mam troszkę tylko nadzieję, przemawia. że Jehowa nie ukaże naszych dzieci, że pozwoli im żyć w raju z innymi. Bawić się z rybkami i z kobrą. To takie miłe by było. No bo teraz faktycznie jest źle. No i to, co jest najgorsze, ciężko nam o tym mówić, ale wszyscy siedzicie w domach i żaden nie wyjdzie i nie powie, gdzie ten Armagedon, bo teraz się wszyscy go boicie. I my teraz rozumiemy, że Armagedon już przyszedł, to prawie, i zaraz będzie. I siedzicie w domach ze strachu i nie wyjdziecie teraz, żeby powiedzieć wszystkim świadkom, no i co gadaliście, to już jest koniec. No i nawet nie wiem, jak to powiedzieć, po prostu jest już jest za późno. Dlatego chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby organizacja nam wybaczyła, żeby nas przyjęli, chociaż bardzo
boję się tego, nie wiem jak ty, Sara, jak rozmawiać z tymi ludźmi, którzy od nas takie rzeczy mówili i że na przykład, że mnie zdradzasz, że masz kochanków, że będziemy się rozwodzić, o mnie, że jestem materialista i tylko ta kasa się dla nas liczy i że teraz na YouTubie nagrywamy, bo tylko dla kasy i dla sławy to robimy. Ja nawet firmowej koszulkę, bluzę założyłem, żeby tylko reklamować firmę i wszystko i że tylko kasa. I teraz będziemy musieli z pokorą przyznać, że oni mieli rację. Znaczy nie mieli racji. tak! No przepraszam, no taka, no że Sara mnie zdradza, no nie, tu nie mieli racji. Mi to bardzo zabolało, jak usłyszałam, co o mnie mówili osoby, z którymi byłam bardzo blisko, ale to jest moja kara, ja to muszę przyjąć z pokorą i wybaczyć im, że oni mieli prawo tak mówić, mimo że to nie była prawda. No mieli prawo tak mówić, bo my postąpiliśmy najgorzej ze wszystkich. To była największa zbrodnia. Nie ma większej zbrodni, jak odejść od świadków Jehowy. I po prostu teraz, jeśli na przykład się zastanawiacie, co nas czeka, to będziemy chodzić na zebrania, jak już będzie można. No nie, bo... Będziesz musiał zgolić brodę. Tak, ale będziemy musieli przez ileś miesięcy znosić z pokorą. Pokora, bo to jest kluczowe słowo. Z pokorą znosić to, jak inni będą patrzeć na nas z pogardą. I naprawdę będziemy to rozumieć, ponieważ popełniliśmy błąd, postąpiliśmy źle. I normalnie światło zgasło nawet. To znak. Ale no nieważne. Ale będziemy to robić. Będziemy wyrozumiali dla wszystkich, którzy mieli rację, że jesteśmy złymi ludźmi, bo naprawdę byliśmy. Będziemy znosić te złe spojrzenia, to, że nikt nie będzie chciał się z nami witać, nie powie nam dzień dobry, ale to tylko po to, żebyśmy poczuli takie upodlenie i poczuli karę. Naprawdę karę, bo na nią zasługujemy. I naprawdę, jeżeli jeszcze do was świadkowie przychodzą, albo wysyłają SMS-y, bo teraz oni raczej głoszą przy pomocy SMS-ów, przy pomocy różnych mediów społecznościowych. WhatsAppa, Instagrama czy Facebooka, no. To nie ignorujcie tego. To jest ostatnia szansa, żeby po prostu się uratować. Mamy nadzieję, że nas nie spotka los taki, jak nam zapowiadają, że będziemy ginąć śmiercią taką tragiczną, taką bolesną, że wszyscy widzieli, że ci, co się tam wygłupiają na YouTubie i robią takie głupie filmiki, to oni po prostu, dla przykładu, że ten Bóg Jehowa, ukochany nasz wspaniały Bóg, że no nie chcielibyśmy, ale no może taką karę dla nas zgotował, że dla przykładu będzie nas torturował. Ciężko powiedzieć, bo jako świadek, jak wtedy my chodziliśmy na zebrania, to nie było czegoś takiego. Być może teraz się to zmieniło. Tak. I musimy trochę nadrobić również tego duchowego pokarmu. My jak byliśmy właśnie wtedy jeszcze w zborze i zanim popełniliśmy błąd, to uczono nas, że nie wolno w ogóle wchodzić na żadne strony odstępców, że pod żadnym pozorem nie wdawać się w dyskusję. I nawet by mi do głowy nie przyszło, żeby pisać do odstępców. Dopisać, nawet im życzyć mimo wszystko śmierci. Raczej uczono nas tego, żeby być nie wiem, jak Paweł, i nadstawić drugi policzek, żeby im na głowę tego węgla nagarnąć, ale w tym sensie, że miłości, że im miłością pokazać, że my świadkowie jesteśmy pokojowi, ale być może to się zmieniło, być może teraz można wchodzić i może nawet trzeba pisać tym odstępcom, że zginął. Może to są te wyroki. No, nie wiem, może przez to, że my tyle nie jesteśmy na bieżąco, to światło się znowu zmieniło, zrozumienie pewnych nauk, no i mamy tutaj braki, które musimy po prostu nadrobić, ale postaramy się to zrobić. Jedyne co, no to się boimy, że jeżeli nam by się na przykład nie udało, to że nasze dzieci również nie zostaną zbawione i nie będą żyły w raju. Bo nie myśleliśmy o tym, jak odchodziliśmy ze zboru, co z naszymi dziećmi, ponieważ
W ogóle to tak się uczyliśmy, że jeżeli na przykład dziecko, no, że rodzice odpowiadają za dzieci. I jak dzieci będą, jak rodzice odejdą i będą miały zginąć, to dzieci zginą razem z rodzicami, no, za karę dla tych rodziców. No i nie wiem jaką przyszłość tutaj Bóg, Jehowa zgotuje dla naszej rodziny, ale mamy nadzieję, że chociaż dla tych naszych nieświadomych dzieci, no nie będzie chciał ich ukarać za to, jakie my zbrodnie popełniliśmy. To coś wszystko jeszcze, czy coś chcesz jeszcze dodać? Ja nie mogę już mówić. No, nie możesz mówić. Okej, ja tylko tutaj właśnie widzę, że takie jest, powiem o tym załamaniu gospodarczym, tego się boimy, dlatego znowu powiem o bluzie, w której jestem, to jest lokowanie produktu, bo ten odcinek będą widziały różne osoby, ale oczywiście nie dostaniemy za to pieniędzy, za to lokowanie. Założyłem najczystszą bluzę, jaką miałem, a i tak jest brudna. No czy spokojnie, bo ja wiesz, zawsze każdy temat poważny, ja zawsze tutaj tak wnoszę do tego odrobinę radości do każdego odcinka i dzisiaj też chciałem wnieść. Ja teraz już będę brała ubrania. No bo muszę się zająć tym, do czego jestem stworzona, a nie wymyślaniem jakichś rzeczy na YouTube. Przecież tak. nie nadaje do tego. I właśnie to jest trochę to, ponieważ Sara nie do końca tutaj dba. Tu ma plamę na bluzie, ale bo chodzi o to, że ja w pracy, jak pracuję, to w niej wykonuję takie rzeczy bardziej brudne. No i dlatego ona jest taka bardziej brudna, ta bluza, niż normalnie. Ale wynika to z tego, że Sara też nie za bardzo zadbała o to, żeby ubrać ją przed nagraniem. No a jakąś reklamę chcieliśmy sobie zrobić, żeby ci, co to oglądają, no to pomyśleli o tych przedsiębiorcach, którzy mają swoją firmę. I my mamy i taką rodzinną. I teraz też na przykład widzisz, Ty będziesz miał zwolnić no właśnie, mojego brata, chyba że wróci też do zboru. ale to bym wątpił. Sary rodzice, bo Sary tata i Sary brat u nas pracują, oni razem dojeżdżają do pracy i żebyśmy nie mieli kontaktu, dlatego sobie tu przyniosłem to krzesło z firmy do domu. Ja siedzę w domu i w ogóle nie rozmawiamy i tylko sobie piszemy. I to jest w sumie takie ograniczenie kontaktu z tymi, którzy nie chcą być w zborze. I myślę, że to jest taki pierwszy krok, który powinniśmy zrobić na drodze do tego, żeby no jakoś naprawić naszą sytuację. Więc mamy nadzieję, że okażecie mnóstwo zrozumienia dla nas i będziemy mogli z podniesionym czołem nagrywać kolejne filmiki o tym, jak to dobrze nam jest teraz w organizacji Jehowy. Nie będziemy mogli nagrywać filmików. Nie? Nie, to jest ostatni. A o tego nie pomyślałem. Jak będziemy chcieli wrócić do zboru, to nie będziemy mogli nagrywać. Więc bardzo dziękujemy za te 9 miesięcy, chyba 9 miesięcy, które z nami spędziliście. To takie trochę pożegnanie, trochę smutne, emocjonalne, ale mamy nadzieję, że nie wiem, może będziemy nagrywać o naszej firmie coś, jeżeli lubicie nas oglądać i z nami komentować różne rzeczy, to będzie fajnie. Patronów przepraszamy, kasę oddamy na organizację, tą, którą na Patronite zebraliśmy. Więc bardzo, bardzo nam przykro. Trudno. Koniec. To już jest koniec.